Witam na kanale Grilluj, Gotuj, Testuj. Dzisiaj bierzemy na... Grzanką czosnkową. Zrobimy go sobie... Nie, klasyka. Coś, co ma coraz większą popularność. Witam na kanale Grilluj, Gotuj, Testuj. Dzisiaj na warsztat... podamy sobie... No gdzie patrzysz, kurwa. W salonach i na grillach. Nie. Przekroimy sobie burgera na pół. Klasyka kuchni francuskiej. Wraca na kurwa. Sprawdzić, jak mocno wzmacnia smak. Jak bardzo wzmacnia smak. No i w restauracjach zrobimy... Witam na kanale Grilluj, Gotuj, Testuj. Dzisiaj robimy coś nietypowego. Kurwa, mam miazgę w mózgu. 5 zdań, kurwa, nie umiesz powiedzieć. Witam na kanale Grilluj, Gotuj, Testuj. Dzisiaj na warsztat bierzemy coś nietypowego, coś, co zyskuje coraz większą popularność w naszych kuchniach, w restauracjach, na grillach, czyli szpik kostny wołowy. Podamy go dzisiaj w sposób klasyczny, czyli grill, pieprz, sól i nic więcej nie trzeba. Podamy go jeszcze z grzanką, z masełkiem czosnkowym i z natką pietruszki, żeby sprawdzić, jak to się komponuje z innymi smakami. A żeby sprawdzić, jak bardzo wzmacnia smak wołowiny, bo ponoć tak jest, zrobię burgery, przekroimy je na pół, połówkę burgera posmarujemy szpikiem kostnym i zobaczymy, jaka jest różnica w smaku. Już się nie mogę doczekać reakcji przede wszystkim moich gości, bo wiem, że dwójka z nich nigdy tego nie jadła i są sceptycznie nastawieni trochę do takich rzeczy, więc zapraszam. No to zaczynamy. Kości przyszły w różnych rozmiarach. Zależało mi, żeby mieć 4 takie. Się nie udało. Będziemy mieli 4 inne, ale smak na pewno będzie taki sam. Na litr wody dodajemy łyżkę soli, robimy solankę, żeby wymoczyć kości porządnie. Po namoczeniu przez całą noc nabiorą więcej smaku i będzie łatwiej się czyściło. W trakcie moczenia wymieniamy wodę. Ja wymieniłem akurat 2 razy, tylko pamiętajcie, że posoloną. Jeżeli nie chcecie czyścić, to nie czyśćcie, ale na pewno będzie to estetycznie wyglądać. Jak mięso nie będzie poprzypalane i nie będzie wisieć z tych kości. Ta bardzo ładnie się doczyściła. Robimy bułki do burgerów, 450 g mąki, 15 g drożdży, 9 g soli, 30 g mleka, proszku, 30 g cukru. Mieszamy suche składniki. 40 g masła stopionego, jedno duże jajko i 220 g letniej wody. Ciasto zagniatamy, aż będzie gładkie i jednolite. Smarujemy miskę olejem, przykrywamy folią i odstawiamy ciemne, w ciepłe, spokojne miejsce. Ja zawsze odstawiam do piekarnika, albo tak jak to robiła moja mama i babcia, pod kołdrę na 2 godziny. To widać, urosło super, jest bardzo elastyczne, fajne. To jest przepis na 6 dużych bułek albo na 8 mniejszych. Ja pokażę wam, jakie robię malutkie bułki, bo to będzie dodatek do szpiku. Więc robię takie placuszki w zasadzie. Nie wałkuję tego, ale ręcznie je rozciągam, widzicie, nie są to klasycznie kule, tylko takie placuszki. Smaruję olejem, przykrywam folią i odstawiam na następną godzinę. Tu widzicie, po godzinie troszkę podrosły. Smarujemy jajkiem. Całe jajko rozmącone żółtko z białkiem. Tu z tych dziur, jak macie takie dziurki, wybierzcie jajko, bo mogą nie wyrosnąć te bułki. Posypujemy sezamem. Ja zawsze używam i białego, i czarnego, bo dużo fajniej to wygląda. No i widzicie, są takie placki. Stawiamy do piekarnika na 210 stopni na około 15 minut. A wyrastają fajne bułeczki. Tak jak ze znanej sieciówki, myślę, że komfort jedzenia burgera jest bardzo ważny. Ja nie lubię, jak mi rozpadać ten burger w każdą stronę. Bierzemy się za mięso do burgera. Mam antrykot, około 60 deko. Kroję w kosteczkę, mielimy na grubych oczkach.
Dodaję łyżeczkę oleju sezamowego, 3 łyżeczki sosu Worcester, łyżeczka soli, łyżeczka pieprzu, łyżeczka czosnku w proszku. Zagniatamy wszystko razem i mięso gotowe. Burgery będą małe, dlatego odmierzam 70 gram na burgera. Potem będziemy je składać, więc ogólnie na bułkę wyjdzie w okolicach 140-150. Teraz spłaszczamy. Robimy burgery tak jak już pokazywałem w poprzednich filmach. Coś w stylu smashów, ale będziemy do środka dodawać ser. Ja do burgerów najczęściej używam, wiem, że on może nie jest jakiś super zdrowy, ale sera topionego cheddar, bo jednak to najlepiej smakuje. A tak na marginesie polecam dodać trochę więcej tłuszczu do mięsa. No chyba, że będziecie robić sobie burgera ze szpikiem, to ok, ale ja nie dodawałem. Żeby nie był ten tłuszcz tak wyczuwalny, chciałem, żeby szpik go nam zastąpił. Kroimy cebulę, bo cebuli dodamy troszkę do burgerów. Robimy szybki sos burgerowy. Łyżka musztardy, 2 łyżki majonezu, 2 łyżki ketchupu, troszkę sosu ostrego, jaki macie pod ręką. Chodzi o to, żeby troszkę pikantności dodać. Do szpiku podam też grillowaną bagietkę z masłem czosnkowym, pietruszką, dlatego bierzemy się za masło. Widzieliście, łyżka masła, 3 ząbki czosnku. Do tego pół pęczka, może cały pęczek pietruszki. Ja połówkę akurat dodałem z tego, co skroiłem. A i tak było dużo tej pietruchy. No i bierzemy się za grillowanie. Burgery wrzucamy na rozgrzaną płytę. Szpik już dałem wcześniej, bo musi trochę dłużej się grillować, około 20-30 minut. I oczywiście trzeba go posolić i popieprzyć z góry przed grillowaniem. Jak już są zbrązowiałe, obracamy na drugą stronę. Widać, fajnie serek się odbił. A lubię ten dźwięk. Jak grill skwierczy, znaczy, że jest dobrze. Odpiekamy bułki. Podsmażamy cebulę. Jak bułki są podpieczone, dajemy je na górę, żeby były ciepłe. Ale już się nie spiekały za mocno. Tak samo mięso jest gotowe, to na górę. O! Tutaj bierzemy ten szpik, bo przy teście będzie miał inny smak, bo będzie na niego kapać z burgera. Przekładam na drugą stronę. Trzeba być czujnym na grillu cały czas. Cebulę przesuwamy w mięso i tłuszcz, który się wytopił z niego, doda do dodatkowego smaku. Bułki spieczone smarujemy sosem burgerowym. Burger, cebulka. No i gotowe. Małe burgerki. Teraz spiekamy. Akurat bułkę miałem. Szpik gotowy, no wygląda super. I wszystko mamy gotowe. Tylko ponakładać. I zapraszam do stołu. No powiedz, że przeważnie jemy zjeść ze stołu, a my zrobimy wersję pieczoną. No. Przeważnie to wyrzucamy do śmietnika. Nikt normalny tego nie je, nie? To jest naprawdę pyszne. A masz sól tutaj Okej. gdzieś? A, sól. Bo to musi być posolone. popieprzone. A, tak. No, o kotlet też ostatnio był posolony. Okej. Dobra. Przechodzimy do testu, sprawdzimy jak smakuje ten szpik, zjemy go samego najpierw, potem z grzanką, z masłem i z pietruszką, masło czosnkowe, pietruszka, potem posmarujemy sobie połówkę burgera i sprawdzimy czym się różnią od siebie te połówki. Rzeczywiście ten szpik dodaje takiego kopa smakowego wołowinie.
Tutaj mamy dwóch oponentów do szpiku, czyli kuzyn i przyjaciel. A ojciec Tak. nie może się doczekać. Entuzjasta. Tak, ja też jestem entuzjasta i już się nie mogę doczekać. Zresztą ja już jadłem szpik, wiem, że jest pyszny i mam nadzieję, że się do niego przekonacie. Bo też miałem takie podejście mieszane, ale naprawdę dobry. I sprawdźmy, czy to rzeczywiście jest taki rarytas, czy to tylko takie niby coś dziwnego, ciekawostka do zjedzenia. Więc zaczynajmy. Zaczniemy od kosteczki i łyżeczką Samego sobie. szpiku. No to Na przełamanie... O, chcesz ten największy? Nie, ogólnie To jest na przerażające, bieżąco no nie? solić. Jest posolony porządnie. Dobrze. Ale go tak dziabnij troszkę, wiesz, bo ja chcę potem, żeby starczyło na burgera i na grzankę, nie? No nie, bo nie mogę. Wojtek nie ma tragedii. Widzisz tą konsystencję tego. Konsystencja jest może taka, no, i ta kość, i to robi taki Kalaretek klimat, z dużych Ale wiesz? powiem, Nie. ogólnie ale smak, no pomyśl sobie o smaku wołowinek, jak Taki- to mam Ja pomyślę o czymś przyjemnym. po taki prostu. dżem z krowy. dżem z krowy. Nie, to jest naprawdę dobre. Naprawdę. Zamknij oczy. Smakuj się. Smakuj Jaki się. to ma- No dobre, no. Pomyśl sobie, Ale że... bez kitu to jest Ma dobre. głęboki smak bardzo. Znaczy to czuć bardzo mocno, tak jakby tłuszczem ze słoniny. Dlatego właśnie sobie to przetestujemy zaraz z mięsem jeszcze, bo to bardzo mocno podbija smak wołowiny. Ta konsystencja jest dla mnie po prostu tak odstręczająca. Nie, jest bomba. Bierzcie po grzaneczce sobie i na grzaneczkę. Burgera już nie starczy. Wojtek ci odstąpi pewnie trochę. Bardziej przyswojona opcja. Ta pierwsza właśnie była od Zajebista. razu z grubej rury, nie? Aktor. No, To pyszne. tu już bardziej. Za bardzo dominuje Tak, smak. dominuje To sos. jest W środku. i ten, No. ja nie czuję tego. Szpik ma masę wartości odżywczych. Jest zdrowy, ale nie można zapominać o tym, że w nim jest kupę cholesterolu i to jest sam tłuszcz, no. No właśnie. No to jest dla zdrowych ludzi. No. To jest fajne, jak masz dietę keto, a tak, od czasu do czasu. Nie je się tego na co dzień, raz na jakiś czas każdy sobie może pozwolić. Zjadłem już pół, nadal żyję. Jestem z siebie dumny. Chyba rozumiem, dlaczego szpik nazywa się szpik. Ten z nosa. Ja chyba jestem fanem tego. No jeszcze mi zostało, chcesz do domu jakieś kości? Tak żonie wezmę. Byśmy sobie zjedli po prostu po pół burgera. Tak jest, Bez Smarowanie. szpiku, tak? Bez szpiku? bez szpiku. Tak, brzmi bardzo sensownie. Dziękujemy, Grzesiu. Suchy, Ale mięso dobre. brakuje sosu. Dodałem go bardzo mało właśnie, żeby nie zdominował smaku. Będzie świetnie suchy burger. Aczkolwiek jest tak smaczny, że bardzo mi to W życiu daje. tak dobrego, suchego burgera nie jadłem. Dobra, bierzemy sobie po połówce i smarujemy. Górną bułeczkę od razu. Proponuję tak już grubo to wetrzeć. To jest niesamowite, że zrobiłeś nam specjalnie suchego burgera. Czy gotowi? A, ja się nie mogę doczekać. Do ataku. Petarda. Na pewno jest podkręcony smak, bo już nie chodzi o tą soczystość. Masz wrażenie, że to jest dużo smaczniejsza wołowina w tym burgerze. Smak się rozbudował na maksa. Jakbyś nie wiedział, że to jest szpik, to byś pomyślał, że Wyjątkowa wołowina. Jakiś tego morał? Że zamiast po prostu sosów można używać szpiku. można piku dodawać do mięsa mielonego od razu. Wydłubać kości, tak jeszcze nie zrobiony, jako tłuszcz sam. To można powiedzieć, że to jest porównywalne smakowo teraz, nie? Tak myślę. Ja robię kotlety mielone, zawsze dodaję tłuszcz. Mielę łopatkę, to dodaję do tego albo tłusty boczek, albo podgazdę, albo nawet jak nie mam, to samą słoninę. Ale Nie, tu chodzi, nie może być samo mięso, bo to jest potem trzcina. ale chodzi o smak tego szpiku typowo. No, Nie? no, dobra. Rzadko kiedy masz szpik. Ja mam zawsze. Bo sobie tak spójrz na ten, żeby ci kapło. A? Podeszką ci Ja wiem co. Móżdżek. Tylko z żywej małpy. Wytnę dziurę w stole i tu głowa małpy będzie. No ale najlepszy jest cielęcy łóżek, ale wieprzowy też. No nie wiem, czy mi wlezie krowa po prostu. Zaczynałem się bać, w jakim kierunku ten program idzie. Nie, już szukałem właśnie ten wege wołowiny, zrobimy porównanie. Wege, wołowina. Wszystkie krowy są wegetarianinami. No to, to już samo przez się mówi, że można to jeść. Pamiętam kiedyś, twoja mama, moja żona przeszła na wegetarianizm. Wracając z pracy musiałem zjeść coś porządnego, a potem udawałem, że jem. No i to jest miłość. Mi akurat te sojowe smakowały. Konsystencję miałem fajną. Ale dobra, bo my o soi... A jedliśmy szpik. Właśnie to jest niesamowite, że rozmawiamy o wegetarianizmie. Zająć szpik z kości. Pranie mózgu. Dobra. Przechodzimy do oceniania. W zasadzie możemy to ocenić pod kątem takiego dodatku boostera smakowego. zastanawiam. W kontekście smalcu, masła. Majonezu. No dżemu. Krowy dżem. 4. Co dajesz? Mega pozytywnie zaskoczony jestem. Naprawdę fajna sprawa. Nie bójcie się szpiku. Może bardzo zmienić smak potrawy i polecam dodawać go sobie
do różnych potraw. Generalnie smak jak najbardziej mocne, intensywne, fajne, ale cała reszta to jest dramat. Te 5 to jest połowa za smak, a drugie 5 za walory estetyczne. Jak to schowasz gdzieś, Czyli muszek też zjesz jakoś. jak mi nie powiecie, że to było. Będzie kebab z muszkiem. Mam już pomysłów kilka na nowe odcinki. Dobra. Subskrybujcie, komentujcie. Wspierajcie nasz kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Do zobaczenia. Cześć. Magda? Nagrywamy już. Wszystko jest na pewno, mikrofony, jest. obraz, jedzenie. A, to. Akcja. Leży, Klaps? Klaps na Ale wiesz co, bez przesady, jak takie coś stoi, to nic dziwnego, to jest kuchnia, jakby tu młotek leżał. Ale to dla wiesz. ciebie nie, a dla mnie jest dziwnego. Jak? No to ma być... To już wszystko jest... Może nastrajmy jeszcze na ten stole. Tego Ja mam patrzeć na szkołę. Tak, teraz będę mówił. Słuchajcie, jak jesteście bardzo trudnymi ludźmi i nie macie po prostu już co zjeść, a zostało z rosołu u sąsiada, ciągajcie szpiki. Kamery nie włączyłem. Żartowałem.